In the book that was given to you as a gift by the archbishop, not by the curia, że w tej książce, która została wam podarowana przez arcybiskupa, nie przez kurię, we have reminders from Pope Francis about us priests being close to the people, being available to the people. mamy kilka przypomnień wprost z tekstu, odwołań do tekstów papieża Franciszka, które mówią do nas, do kapłanów, o naszej bliskości w stosunku do ludzi. In fact, there is a portion here where our anointing as ministers is interpreted as a way of relating us, connecting us to the people we are called to serve. Jest w tej książce fragment, który mówi o tym, że nasze namaszczenie kapłańskie tak naprawdę odnosi nas do innych, jednoczy nas z innymi. But it is not just the Holy Father and church people who see the need to promote nowadays our ministry of unity and communion. Even secular writers are inviting us to do so. Ale to nie jest tak, że tylko Ojciec Święty i kościelni liderzy dzisiaj widzą rangę tego wezwania do jedności, do budowania jedności. Także świeccy autorzy, świeccy pisarze, świeckie autorytety wzywają do tego. One of the authors that I read before coming here is a professor in Harvard University named Dean Williams. Jednym z autorów, którego książkę czytałem tuż przed przyjazdem do Polski, jest profesor z Harvardu Dean Williams. He said that our world right now is fractured, divided, and we need leadership that will form communion and unity. On mówi, że świat, w którym dzisiaj żyjemy, jest głęboko podzielony i potrzebujemy liderów, którzy poprowadzą nas do jedności. Given this context, allow me to offer a few points for meditation. Mając już zarysowany ten kontekst, pozwólcie mi teraz, że przedstawię kilka punktów do medytacji. The first point which I think is important is for us to promote communion and unity, we must rediscover the meaning of person, persona, personhood. Pierwszy punkt. Jestem przekonany, że żeby odkryć naprawdę wagę wspólnoty, rangę wspólnoty i jedności, najpierw trzeba odkryć wartość osoby, persona. This is one of the most important contributions of Christianity to civilization, the notion of person. To jest jeden z największych darów chrześcijaństwa dla całej cywilizacji ludzkiej, właśnie pojęcie osoby. And the church was inspired by its reflection on God, the Trinity, and Jesus Christ, who is both human and also divine. And in that reflection emerged the notion of person. Myślenie Kościoła o osobie jest zainspirowane wielką prawdą o Trójcy Świętej, w szczególności o Jezusie Chrystusie, który jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. I z tej prawdy o Trójcy jest wyprowadzana, pojawia się prawda o osobie. So for us, the persona, is not just a sociological idea, it is theological.
it comes from our understanding of God who reveals himself as person. Nasze rozumienie osoby nie jest socjologiczne, tylko teologiczne i rodzi się ze spotkania z Bogiem, z objawienia Boga, który się objawia jako osoba. We profess our faith in one God in three persons. We do not say one God in three individuals. Wyznajemy naszą wiarę w jednego Boga w trzech osobach. Nie mówimy w jednego Boga w trzech indywidualnościach. If there are three individuals, there will be three gods. Jeśli by były trzy indywidualności, to byłoby trzech bogów. But because they are persons, there is only one God. Ale ponieważ mówimy o osobach, to możemy wyznawać wiarę w jednego Boga. And each person discovers his unique identity in relationship with the others, not by isolating himself. Każda z osób boskich odkrywa swoją tożsamość w relacji do pozostałych, a nie w izolowaniu się od pozostałych. And so for the Christian community, especially the church, as the people made by the unity of Father, Son, and Spirit, we can be one community if we behave and live as persons, not as individuals. Podobnie w każdej wspólnocie chrześcijańskiej, w szczególności w Kościele, my zaczynamy budować wspólnotę wtedy, kiedy żyjemy, zachowujemy się nie jako tylko indywidualności, ale właśnie jako osoby. I am inviting you to look at our contemporary context, and we see that persons are missing. Zapraszam was, żebyście popatrzyli wokół siebie na dzisiejsze konteksty, które są dookoła nas. Wtedy odkryjemy, że w tym świecie brakuje osób. The most dramatic instances of the disappearance of persons are kidnapping, murder, human trafficking, slavery, war. Jest wiele przykładów tego zniknięcia osoby. Najbardziej dramatyczne to są porwania, wojny, prześladowania, niewolnictwo. But even if someone is beside me, even if I can see someone, the person may also disappear. Nawet jeśli ktoś stoi obok ciebie bardzo blisko, to osoba może zniknąć. In our world today, our way of thinking is not anymore personal, but commodity. We see in everything an object, a thing. Dzisiaj nie patrzymy na siebie jak na osoby, tylko jako na przedmioty, jako na rzeczy. Even human beings are seen as objects to be used. Nawet ludzie, osoby ludzkie są widziane jako przedmioty, które mogą być używane. They are not persons to whom I relate, but objects that I use for my purpose. Nie są osobami, do których się odnoszę, tylko są przedmiotami, które używam dla swojego celu. In fact, very often we look at human beings and in our minds we try to determine how useful is this human being to me.
If the person is useful, I accept you. If you are useless to me, I can ignore you. Patrzymy na stworzenia ludzkie, na ludzkie istoty, jako na coś, co jest dla nas użyteczne. I jeśli jest użyteczne, to wtedy akceptujemy te stworzenia Boże ludzkie, natomiast ludzi. Natomiast jeśli jest nieużyteczny, wtedy nie akceptujemy takich ludzi w swoim świecie. So, the child in the womb, a sick person, an elderly person, they will say, oh, they are useless. They are not contributing to society, so they can be thrown away. I stąd dziecko, które jest w łonie matki, osoba chora nieuleczalnie, czy osoba starsza są widziane jako nieużyteczne, nieproduktywne, dlatego mogą być wyrzucone. Individualism makes us look at human beings not as persons that I will be connected to, but as objects that I can use or throw away. Na tym właśnie polega indywidualizm, że nie widzę ludzi jako osoby, do których jestem odniesiony, jestem w jakichś relacjach z nimi, tylko jako przedmioty, które mogę albo użyć, albo wyrzucić, odrzucić. I call this the market value of the human being. If the market value is high, oh, many people love you. If your market value goes down, then nobody loves you. Ja sam nazywam to wartością rynkową ludzkiej osoby. Jeśli masz rynkową wartość wysoką, ludzie cię kochają. Jeśli ona spada, ludzie przestają cię kochać.